każdej strony jesteśmy bombardowani różnymi informacjami o odchudzaniu. Niestety te popularne przekonania często prowadzą do niepotrzebnych frustracji i nieefektywnych prób utraty wagi. Dzisiaj przyjrzymy się i wyjaśnimy kilka powszechnych mitów na temat odchudzania. Przedstawię także badania naukowe, które stoją za skutecznymi metodami redukcji masy ciała. Mit numer 1. Nie jedz po godzinie 18. Przekonanie, że jedzenie po godzinie 18 powoduje przyrost masy ciała, wynika z błędnego założenia, że metabolizm zwalnia wieczorem. W rzeczywistości metabolizm działa całą dobę, a kluczowe znaczenie ma całkowity bilans energetyczny. Jedno z badań wykazało, że osoby spożywające posiłki wieczorem nie przybierały na wadze, jeśli ich dieta była zbilansowana kalorycznie. Jednak jedzenie bezpośrednio przed snem może wpłynąć na jakość snu. Badania wykazały, że wysokokaloryczne posiłki spożywane późno w nocy zakłócają rytm okołodobowy i metabolizm glukozy. Zaleca się zatem spożywanie ostatniego posiłku co najmniej 2 do 3 godzin przed snem. Mit numer 2. Wszystkie kalorie są takie same. Choć kalorie są jednostką energii, ich źródło ma istotny wpływ na metabolizm, uczucie sytości oraz kontrolę masy ciała. Kalorie pochodzące z przetworzonej żywności, bogatej w cukry proste i tłuszcze trans, mogą sprzyjać odkładaniu tłuszczu z powodu niższego uczucia sytości, a w związku z tym nadmiaru dostarczanych kalorii. W jednym z badań wykazano również, że diety bogate w cukry proste zwiększają ryzyko insulinooporności. Z kolei kalorie z białka i błonnika wspierają uczucie sytości i poprawiają metabolizm. Badania pokazują, że diety oparte na produktach pełnowartościowych prowadzą do lepszych wyników w zarządzaniu wagą niż diety bogate w ultraprzetworzoną żywność. Mit numer 3. Dieta niskotłuszczowa to najlepsza opcja. Przez dekady diety niskotłuszczowe były promowane jako najlepsza metoda odchudzania. Obecnie jednak wiadomo, że jakość tłuszczów ma większe znaczenie niż ich ilość. Tłuszcze nienasycone obecne w oliwie z oliwek, orzechach i awokado wspierają zdrowy metabolizm, zmniejszają stany zapalne i korzystnie wpływają na zdrowie serca. Badania wskazują również, że dieta śródziemnomorska, bogata w tłuszcze jednonienasycone, wspiera zdrowie metaboliczne i może pomagać w utrzymaniu prawidłowej masy ciała w dłuższej perspektywie. Co więcej, tłuszcze nasycone nie są jednoznacznie szkodliwe. Naturalne źródła tłuszczów nasyconych, takie jak masło czy pełnotłuste produkty mleczne, mogą być częścią zrównoważonej diety. Jednak przetworzone tłuszcze nasycone, obecne w fast foodach, gotowych wypiekach czy przetworzonych produktach mięsnych, mogą negatywnie wpływać na zdrowie metaboliczne. Mit numer 4. Białko szkodzi nerkom. Często słyszy się, że diety wysokobiałkowe obciążają nerki. Jednak badania pokazują, że u zdrowych osób diety, w których białko stanowi 25 do 30% całkowitej liczby spożywanych kalorii, są bezpieczne. Badania podkreślają, że białko wspiera regenerację mięśni, zwiększa uczucie sytości i sprzyja utracie masy ciała. Zwiększone spożycie białka poprawia metabolizm i procesy odchudzania, ponieważ pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej, co jest ważne szczególnie u kobiet w okresie menopauzy, gdy ryzyko utraty masy mięśniowej wzrasta. Warto jednak pamiętać, że ryzyko związane z wysokim spożyciem białka dotyczy głównie osób z już istniejącymi chorobami nerek, dla których zaleca się ograniczenie jego ilości. Mit numer 5. Trzeba długotrwale ćwiczyć, aby schudnąć. Nieprawdą jest, że tylko długie treningi pozwalają na redukcję masy ciała. Badania pokazują, że krótkie, intensywne treningi interwałowe mogą być równie skuteczne dla poprawy metabolizmu. Jedno z badań wykazało, że 3 sesje treningu interwałowego w ciągu tygodnia poprawia regulację glukozy i zdolność mitochondrialną mięśni, co wspiera zdrowie metaboliczne. Mit numer 6. Odchudzanie to szybki proces. Odchudzanie to tak naprawdę proces wymagający cierpliwości, konsekwencji i trwałej zmiany stylu życia. Badania wskazują, że szybka utrata masy ciała, realizowana często poprzez bardzo niskokaloryczne diety,
może prowadzić do większego ryzyka ponownego przybierania na wadze. Jedna z metaanaliz sugeruje, że szybka utrata masy ciała wiąże się z większym ryzykiem utraty masy mięśniowej w porównaniu z odchudzaniem stopniowym. Zachowanie masy mięśniowej jest kluczowe, ponieważ mięśnie wspierają zdrowy metabolizm i zapobiegają ponownemu przybieraniu na wadze. Z drugiej strony, w jednym z randomizowanych badań kontrolnych stwierdzono, że tempo utraty masy ciała nie zawsze wpływa istotnie na późniejsze odzyskiwanie wagi. Podkreślono jednak, że sposób powrotu do zrównoważonej diety po zakończeniu odchudzania odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu efektowi jojo. Zatem stopniowe odchudzanie wynoszące około 0,5 do 1 kg tygodniowo wydaje się korzystniejsze dla zdrowia metabolicznego. Pozwala ono zachować masę mięśniową, wspiera podstawową przemianę materii i zmniejsza ryzyko efektu jojo. Takie podejście w połączeniu z trwałą zmianą nawyków żywieniowych zwiększa szanse na długoterminowe efekty. Mit numer 7. Węglowodany to największy wróg odchudzania. Węglowodany odgrywają ważną rolę w zdrowej diecie, dostarczając organizmowi energii. Jednak nie wszystkie węglowodany są sobie równe. Kluczowe znaczenie mają węglowodany złożone, które znajdziemy w pełnoziarnistych produktach i roślinach strączkowych. Są one bogate w błonnik, który reguluje poziom cukru we krwi, wspiera metabolizm i pomaga utrzymać uczucie sytości. Badania wskazują, że dieta bogata w węglowodany złożone zmniejsza ryzyko chorób metabolicznych i wspiera kontrolę wagi. Z kolei węglowodany proste, takie jak cukry rafinowane, słodycze i napoje słodzone, powodują szybki wzrost poziomu cukru we krwi, co prowadzi do skoków insuliny. Tego rodzaju produkty mają niską wartość odżywczą i sprzyjają nadmiernemu spożyciu kalorii, co może prowadzić do zwiększonego odkładania tłuszczu. Regularne spożywanie dużych ilości węglowodanów prostych zwiększa ryzyko otyłości, insulinooporności i cukrzycy typu 2. Aby wspierać utratę masy ciała i zdrowie metaboliczne, warto ograniczyć węglowodany proste, a w ich miejsce wybierać produkty pełnoziarniste o niskim indeksie glikemicznym. Mit numer 8. Głodzenie się to skuteczna metoda na odchudzanie. Chociaż głodzenie się może być postrzegane jako skuteczna metoda na szybką utratę masy ciała, to w rzeczywistości prowadzi do wielu negatywnych skutków zdrowotnych oraz problemów z utrzymaniem wagi w dłuższej perspektywie. Dlaczego głodzenie się nie działa? Badania wykazały, że drastyczne ograniczenie kalorii prowadzi do trwałego spowolnienia podstawowej przemiany materii. Proces ten jest określany jako adaptacja metaboliczna i oznacza, że organizm spala mniej kalorii niż przed dietą. To zwiększa ryzyko odzyskania utraconej masy ciała po zakończeniu diety. Głodzenie się prowadzi do utraty masy mięśniowej, która jest kluczowa dla utrzymania zdrowego metabolizmu. Badania pokazały, że drastyczne diety skutkują większym ubytkiem masy mięśniowej niż tłuszczowej, co obniża tempo metabolizmu i zmniejsza wydatki energetyczne w spoczynku. Badania podkreślają, że głodzenie się wywołuje wzrost poziomu hormonów głodu, takich jak grelina, oraz spadek poziomu hormonów sytości, co zwiększa prawdopodobieństwo przejadania się po zakończeniu diety. Efekt ten przyczynia się do odzyskiwania masy ciała często powyżej wyjściowej wagi. Restrykcyjne diety zazwyczaj nie dostarczają wystarczających ilości kluczowych składników odżywczych, takich jak białko, witaminy i składniki mineralne. W publikacjach podkreśla się, że niedobory te mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak anemia, osłabienie układu odpornościowego czy zmniejszona gęstość kości. Podsumowując, skuteczne odchudzanie to przede wszystkim zmiana codziennych nawyków. I to na stałe. Nie ma sensu rzucać się na ekstremalne diety czy magiczne sposoby, które obiecują szybkie efekty, bo często kończy się to efektem jojo. Kluczem jest zdrowa, zrównoważona dieta, regularna aktywność fizyczna i trochę cierpliwości. Daj sobie czas i skup się na małych krokach, a efekty na pewno przyjdą i zostaną na dłużej. A teraz dziękuję, że byłaś ze mną. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci w drodze do zdrowszego stylu życia. Jeśli masz pytania, pisz śmiało w komentarzach
zawsze chętnie odpowiem. I pamiętaj, aby sprawdzić mój poprzedni film o diecie śródziemnomorskiej. Znajdziesz tam inspiracje na zdrowe życie. Widzimy się następnym razem. Nie zapomnij kliknąć subskrybuj.